Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem będzie Dariusz Kurdyński, wieloletni znajomy, a między innymi Darek jest ekspertem do spraw zielonej żywności, do tego świetnym tancerzem, który miałam okazję potańczyć. I dzisiaj chciałabym porozmawiać z Darkiem na temat projektu Zielona Żywność, aby Darek się z nami podzielił swoimi wrażeniami z tego projektu. Powiedz mi, Darku, od kiedy jesteś w zielonym projekcie? Jak to u Ciebie się zaczęło? Cześć Danusiu, witam Cię. Witam słuchaczy i widzów. W projekcie jestem paręnaście miesięcy, natomiast interesuję się takim zdrowym podejściem do życia już od ponad 10 lat i akurat zielonki pogłębiły tą wiedzę i świetnie się uzupełniły w tej mojej pasji, która trwa naprawdę już ponad 10 lat. Świetnie. A powiedz mi, Darku, ilu masz swoich podopiecznych na dzień dzisiejszy w zielonym projekcie? Powiem Ci tak, że przez tych 7-8 miesięcy, kiedy zacząłem się zajmować zielonkami, zaufało mi ponad 70 osób. Z miesiąca na miesiąc ta ilość przybywa i z tego, co widzę, to był świetny wybór, dlatego że efekty zielonek widać u każdej z tych osób, która miała jakieś problemy. Rozumiem. Pięknie sformułowane. A czy mógłbyś nam powiedzieć, jak się odnajdujesz w tym projekcie i co Cię tu trzyma? To, co mnie ujęło w zielonkach, to, że z punktu widzenia odżywczego jęczmień, sok z młodego jęczmienia to jest kompletne pożywienie. Jak przejrzałem tabelę żywieniową jęczmienia i chlorelli, to byłem bardzo głęboko zdziwiony, zszokowany tym kompletem. Nie dość, że mamy praktycznie wszystkie witaminy, łącznie z takimi witaminami trudnymi, które w roślinach występują, czyli chlorelli jest B12, to jeszcze dochodzą nam enzymy żywe, co jest ewenementem praktycznie w produktach dostępnych na rynku, takich w postaci suplementów. Jak zobaczyłem właśnie tą tabelę żywieniową jęczmienia i chlorelli, że one się świetnie uzupełniają, chociażby właśnie w tym, że jęczmień, nie mając witaminy D, bo jest ona nam niepotrzebna, bo ją generujemy sami przez skórę dzięki słońcu, to chlorella, mając ją, też jakby świetnie uzupełnia ten brak w jęczmieniu. Ale nie brak, dlatego że no mimo, że tej witaminy D nie mamy, to właśnie wyjście na słońce powoduje, że możemy ją mieć. I kiedy zobaczyłem właśnie te fantastyczne zestawienie, to po prostu miałem, zresztą widzi to moja żona codziennie, że jestem bardzo taki podekscytowany tym kompletem od składników odżywczych. Fantastycznie. Czyli generalnie zielona żywność działa nie tylko na naszych ustach, tak? Czyli nie tylko z naszego mówienia, ale też działa w rzeczywistości na każdego, na każdą osobę, na każdą komórkę i tu nie ma zależności też ani wieku, ani dolnej, ani górnej granicy, prawda? Tak, o tym się przekonałem później, kiedy zacząłem mówić o zielonkach i ludzie, którzy mi zaufali, mieli takie właśnie pozytywne odczucie. Zresztą ja osobiście również, o którym może za chwilkę powiem, ale ten skład, który zobaczyłem, który mnie tak na pierwsze zderzenie zafascynował, potwierdził, że jednak potrafiliśmy, czy firma potrafiła zrobić coś, taki produkt, nie zepsuć go w przetwarzaniu i ten produkt działa tak, jak natura chciała. I no to jest coś fantastycznego. Jestem zafascynowany do dzisiaj i sądzę, będę tym zafascynowany długo, długo, długo do końca życia, dlatego że nie spotkałem się wcześniej, prawdę mówiąc,
a tak jak mówię, interesuję się już około 10 lat takim podejściem do zdrowego odżywiania i do zdrowego stylu życia. Nie spotkałem się wcześniej z tak kompletnymi produktami, które mają taki wachlarz kompletny praktycznie składników. Mhm. Zgadza się. Ja sama jestem zafascynowana tą zieloną żywnością już od ponad 5 lat i na razie moja fascynacja nie uległa zmianie, wręcz jestem każdego dnia zachwycona po prostu tym, co widzę u siebie i nie tylko u siebie, bo widzę, że i zmarszczki mi się wygładziły i w ogóle jakoś tak zmieniła się rzeczywiście nie tylko moja skóra, włosy, paznokcie, inne rzeczy, a już nie mówiąc, co się dzieje w środku. Ale Dareczku, powiedz mi, wiem, że masz grupy na WhatsAppie, prowadzisz swoich podopiecznych właśnie w grupach na WhatsAppie i masz dużo doświadczeń w związku z tym, że ci ludzie się po prostu dzielą tymi doświadczeniami. Czy zechciałbyś nam opowiedzieć może o kilku z nich? Bardzo chętnie. Powiem Ci, zacznę od wysokiego C, ponieważ jedną z pierwszych osób, która mi zaufała, to była osoba, która ma doświadczenie z nowotworem i zaczęła jeść zielonki, to w taki dosyć, nazwijmy to, delikatny sposób, czyli taki profilaktyczny, w kwietniu 2023. I słuchaj, zadzwoniła do mnie, żeby w sierpniu 2023 roku. Aha, bo w kwietniu, jak się okazało, ona mi nie powiedziała w kwietniu, co było, ale jak zadzwoniła w sierpniu, to powiedziała tak: Darek, słuchaj, ja ci nie mówiłam, ale w kwietniu byłam na tomografii i stwierdzono u mnie 4 guzy. I to sobie zapisałem aż te wyniki, bo mnie ciarki przeszły. To był 23 mm, 15 mm, 11 i 2 mm. W tym jeden był w węzłach chłonnych. I kiedy zadzwoniła w sierpniu z takim skowronkowym wręcz głosem, mówi: Darek, słuchaj, jest no fantastycznie. Wróciłam teraz z badania ponownego i mam 3, ale słuchaj, nie mam w węzłach chłonnych już nic, żadnego guza nie mam, a te pozostałe 3 to jest 5, 4 i 2 mm. No i ja mówię, no to Bożenka, widzisz, fantastycznie. I mówię właśnie, mimo tego, że nie jadłaś takich porcji, które jeszcze mocniej by wspomogły, to działa. Ale jeszcze dalej ci powiem, bo w październiku 23 zadzwoniła do mnie i mówi: Darek, został 2 mm, został jeden guz, więc to zderzenie już, tak wiesz, na sam początek mojej przygody z zielonkami jakby utwierdziło mnie w tym, co widziałem właśnie widząc, że to jest szerokie spektrum żywieniowe plus chlorofil, który działa alkalizująco bardzo, to jest coś fantastycznego dla naszego organizmu. To była Bożena. Drugą taką osobą, ciekawe, że kobiety lubią się dzielić takimi doświadczeniami, mężczyźni mniej, ale ja się podzielę swoim na sam koniec. Inną panią to była Ania, dlatego że ja ze wszystkimi moimi osobami jestem na ty, bo jest taka fajna atmosfera w tym naszym takim zespole. I Ania po 2 miesiącach napisała mi na WhatsAppie, że po pierwsze ma ogromną energię, czego się nie spodziewała. Przestały jej pękać pięty, skóra na piętach. Nie mogła sobie z tym poradzić wcale. I teraz nagle zauważyła, że te pęknięcia się goją i pięty się wygajają, co jest dla niej no, czymś fantastycznym, bo to jest bardzo bolesna dolegliwość. I ciekawostka, ponieważ ona jest fryzjerką, i zauważyła, że narastają jej nowe włosy. To też jest takie ciekawe spostrzeżenie. No i kiedy ja jej powiedziałem takie moje doświadczenia, które miałem, że miałem w taki czas, mniej więcej po 3 tygodniach jedzenia zielonek, w kolanach jakby ktoś mi piasek wsypał dosłownie, to trwało około tygodnia czasu i ona wtedy mówi: a wiesz, że ja miałam podobnie w barku, ale u mnie to trwało 2 dni i po prostu mam teraz jakby naoliwione te stawy, co u mnie też jest, z tymi kolanami się potwierdziło, że to jest o wiele lepiej niż było przed zielonkami. To była Ania. Dorota. Dorota od lipca 2023, czyli parę miesięcy, miała kiedyś ciągłe krwawienia związane z hemoroidami. Dzisiaj
to są rzeczy sporadyczne. Jak mówi, to jest może raz w ciągu miesiąca się coś takiego pojawi, czyli te hemoroidy się wygoiły, Kłaniają się. no i uregulowało jej się trawienie, co dla niej jest czymś fantastycznym, bo miała wcześniej zaparcia i teraz ten problem już nie istnieje. I jeszcze mam mojej żony doświadczenie, które też wcale tak łatwo się nie podzieliła. Dopiero po jakimś czasie ja się pytam, ale dlaczego Beata mi wcześniej nie powiedziałaś? Ona mówi, że musiałam się upewnić. I jak po 3 miesiącach okazało się, że jej takie dodatkowe bicie serca, które występowało, czyli serce było puk, 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 Połatanie. puk, puk, Mhm. puk, 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 i nagle ten problem ustąpił. I po 3 miesiącach tego problemu nie ma, ona mi mówi dopiero po 5. Ja mówię, czemu mi wcześniej nie powiedziałaś? Mówi, bo musiałam się upewnić, no i jak już się upewniła, to mi powiedziała i ten stan trwa do dzisiaj. No i moje osobiste o kolanach już powiedziałem, ale powiem też taką ciekawostkę u dentysty, którą miałem parę miesięcy temu, kiedy byłem na wizycie kontrolnej. Dentystka mi tym lustereczkiem tam sprawdza i w pewnym momencie mówi: o, panie Darku, pan to musi szorować czymś te zęby, szorować strasznie. Ja tak nie mogę nic mówić, bo mam to lusterko w buzi. Wreszcie jak ona skończyła ten przegląd, to mówi: ale o co chodzi? No co, musi pan szorować, bo kamień nazemny panu się zmniejszył. A ja mówię: no pani Edyto, zna mnie pani już dosyć czasu. Wie pani, że ja nie używam po pierwsze pasty z fluorem, bo podchodzę troszeczkę inaczej do tego wszystkiego jak większość ludzi. Nie zmieniłem rodzaju szczoteczki, nie zmieniłem sposobu czyszczenia zębów. Więc ona, co się stało? Ja mówię, jedyne co się zmieniło od ostatniej wizyty, to, że ja wprowadziłem zielonki, jęczmień i chlorellę. A ona: chlorella, wie pan, ja słyszałam o czymś takim, że właśnie chlorella, ona mówiła chlorella, potrafi usunąć kamień nazemny, ale pan jest pierwszą osobą, u której to widzę. No i ponieważ miała dowód taki naoczny, to od razu stała się też konsumentką zielonej żywności i do dzisiaj jest bardzo zadowolona. Syn, bo z myślą o synu, który jest sportowcem, z myślą o synu kupiła chlorellę, bo witaminę B12 ma, on nie je mięsa. I jest bardzo zadowolona, bo syn też energii nagle dostał, takiej ważnej dla niego właśnie w tej karierze sportowej. Więc takie doświadczenia mógłbym więcej, ale nie mamy na tyle czasu, więc kończę na tych Zgadza się. 5. Tak jest. Bardzo Ci dziękuję za te doświadczenia. Wiem o tym, że masz ich więcej. Ja sama potwierdzam to wszystko, co powiedziałeś, bo moja dentystka też ostatnio powiedziała, że nie byłam w sumie 3 lata u niej, bo nie było potrzeby, a po 3 latach powiedziała, że i tak nie ma nic specjalnie do roboty w mojej jamie ustnej. Także potwierdzam, czyli odkwaszenie po prostu organizmu daje przeogromne efekty i zdrowotne, i właśnie estetyczne, bo nie żyją po prostu w takim środowisku kwaśnym, ani pasożyty, ani też inne jakieś patogeny, grzyby się No też. moja dentystka też powiedziała, że nie ma co robić. Po prostu ona jest przy mnie bezrobotna. Ja się bardzo cieszę. Tak jest. Pewnie, tak jak mówisz, tych doświadczeń moglibyśmy opowiadać tutaj naprawdę godzinami. Ja z ogromną przyjemnością wysłuchałam tych Twoich opowieści i cieszę się, że tak wiele osób ma tak dobre doświadczenia z zieloną żywnością. Nie spotkałam się jeszcze z nikim, kto by powiedział, że to mu po prostu nie pomogło, albo że to działa za słabo, czyli świetnie, że zaufało Ci tyle osób, mogę potwierdzić, bo mi też. Powiedz mi, Darku, co Tobą kieruje w dzieleniu się tym tematem? Od tego dłuższego czasu, kiedy zajmuję się takim podejściem, jak widzę produkty, które działają fajnie na ludzi i nie trują przede wszystkim, bo kiedyś taki znajomy mi powiedział takie dawne, chyba ludowe powiedzenie: jedno leczy, drugie kaleczy. I właśnie, żeby tego uniknąć, żeby nie było tego drugiej strony, ciemnej strony medalu, czyli tego kaleczenia, to moje podejście do życia jest takie, żeby znaleźć sposoby, żeby utrzymać się w zdrowiu, a jeżeli już się coś stanie, to żeby jak najmniejszym albo wcale nie było takiego skutku ubocznego. A są to możliwe rzeczy dzięki takiemu podejściu naturalnymi produktami. No i kieruje mną to, ponieważ chyba każdy taki człowiek empatyczny, jeżeli widzi, że coś jest dobre, to chce się podzielić
z myślą o ludziach, żeby im pomóc, bo na świecie wokół jest cała masa doświadczeń negatywnych zdrowotnych, więc kieruje mną to, że jak mam świetny produkt, to naprawdę jak patrzę teraz z perspektywy, to jestem zachwycony, nie super, ale zachwycony tym produktem, jego jakością, jego działaniem, to dzielenie się informacją, o działaniu jęczmienia i chloreli, zresztą potwierdzone badaniami naukowymi, to też jest ewenementem. Muszę Ci powiedzieć, ja zajmując się tyle lat, mówię, dopiero teraz wiem o takiej cudownej rzeczy, jakim jest sok z jęczmienia i chlorella. Jak zobaczyłem jeszcze badania naukowe, które potwierdzają te oddziaływania, które przed chwilą chociażby parę podałem, no to ja już nie mam wątpliwości, że ta moja chęć dzielenia się jest poparta badaniami, jest czymś naprawdę świetnym. Jest No i słuszna. tak, tak. Cudnie, cudnie, fantastycznie, fajnie. Cieszę się bardzo, że to Tobą kieruje właśnie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Myślę, że już pomogłeś wielu osobom, ale jesteś w stanie pomóc całej rzeszy jeszcze ludzi, którzy być może ja bym bardzo chciała, żeby po prostu się z Tobą skontaktowały. I tutaj chciałabym zapytać, jak Cię można znaleźć, w jaki sposób można się z Tobą skontaktować? Osoby, które są z Opola, mają fajnie, bo mają mnie tu blisko. Zresztą ja jestem też we Wrocławiu, więc osoby z Opola i Wrocławia bezpośrednio mogą się ze mną skontaktować. Ale najprostszym sposobem to jest telefon poprzez kontakt, na przykład przez moją stronę internetową, której adres to jest www.fitozdrowie.pl, a telefon to jest 504 414 494. Na stronie internetowej jest też formularz kontaktowy, gdzie można do mnie napisać z jakimiś swoimi problemami, z pytaniami, które Państwa dotyczą i bardzo chętnie odpowiem i zaopiekuję się każdą osobą, która o to poprosi. Fantastycznie. Dziękuję Ci, Darku, w takim razie za tak wyczerpujące informacje. Bardzo miło było mi gościć Cię na swoim kanale i u siebie w domu, mimo że jesteś sam u siebie, ja u siebie. Bardzo mi było miło porozmawiać z Tobą na ten temat właśnie zielonej żywności, gdyż byłam też ciekawa i chciałam się podzielić też z innymi, żeby inni też mogli po prostu usłyszeć od Ciebie coś na temat zielonej żywności. Także Dareczku, dziękuję Ci serdecznie za to nasze spotkanie, za to króciutkie nagranie. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję i jeszcze niejednokrotnie przeprowadzić ze sobą taką rozmowę w bardzo miłym charakterze. Państwu dziękuję serdecznie za uwagę i Tobie, Darku, ślicznie dziękuję. Dziękuję pięknie. Dziękuję.